Godzina 5:37. Delikatna obsuwa. Miasto, że 4. Super. Jak zwykle nie zadzwonił. Lecimy na pierwszego autostopa. W sensie, no może pierwszą osobę złapać. I lecimy do Chorwacji. Jak w ogóle wyjadę z kraju przez te 12 dni, no to już będzie sukces, nie? Dobrze, wydostaliśmy się z Gdańska po 4 godzinach. Z Poznań, miasto Doznań, przyjechałem o 8, wyjechałem o 12. Zostało 150 km do Kostrzynia, bo jedziemy jeszcze na Woodstock na jeden dzień. Na zachód. Bo jak powiem, że do Kostrzynia, to ludzie będą gadać, że brudosów nie biorę. Mamy złoty strzał, 150 km prosto. O Jezu, czekaj, odepnę się. Prosto na Woodstock. Przywitajcie się. Siemanko. Yo. Lecimy w trasę. Nie no, ekipa, powiem wam, że zajebista jest, naprawdę. Jeszcze browara dostałem, czego więcej chcieć. Marzenie. Witamy dnia kolejnego. Dzisiaj jest 4. Drugi dzień Woodstocku, niestety ja byłem tylko jeden dzień. Naprawdę Woodstock polecam wszystkim. Kurwa, pierwszy raz byłem i wiem, że w przyszłym roku pojadę po raz kolejny. Gdzie jestem? Takie chruszczowki trochę. Nie jestem w Prypeci, jestem. O, ty śmieszku jeden. W Kostrzyniu mam jakiś kilometr do granicy. Zaraz będę łapał na Berlin. I teraz już nie ma odwrotu. Teraz będzie. Teraz tylko do przodu. No to teraz tylko do przodu. Powrotu już nie ma. Mogę wam dać telefon do przodu. Z muzyką czy bez? A może być z muzyką. Przywitajcie się. Cześć, z tym Lili, zabraliśmy go gdzieś. Biedny się prawie zgubił, ale fajny jest. Pozdrawiamy. A tutaj śpią. Tak, to jest loża umieralnia. No, lecimy. Zaraz będziemy pod Berlinem. Tu mnie zajebista ekipa wysadza pod... Nakręć wiatraki wtedy. O, kręcę wiatraki. To są wiatraki. Nie wiem ile jeszcze. Wysiadam zaraz gdzieś na jakiejś krzyżówce. Ale kurde, naprawdę ekipa zajebista. Będzie co wspominać. Trochę jestem w dupie, ale wieje. Bo mnie wysadzili na samej pętli kurwa głównej autostrady pod Berlinem. I teraz ni chuja nie wiem jak złapię, nie wiem jak stąd w ogóle wyjdę. Jeszcze kurwa mandat dostanę. Ich sage, ich bin mit dem Rolf Süßmann eigentlich schon am diskutieren. Der wollte was jetzt mal vorschlagen. A więc jestem gdzieś w połowie drogi do Drezna.
między Berlinem a Dreznem. Jakieś 70 km od no, Drezna. No. Nie wiem, gdzie mnie tutaj pan wysadzi. Czy pojedzie na obwodnicę, czy do centrum, bo niestety nie mówi po angielsku. Ale przebije się przez Drezno, kupi coś do jedzenia. Dalej łapiemy na Pragę. Say hello to my friends in Poland. Say hello. Hallo. Jedziemy teraz do Drezna. W sumie jedziemy za Drezno. Panowie mnie wyrzucą zaraz przy granicy, więc super. No i pojechali. Zostawili mnie przy mieście Pirna, w sumie do którego jechali. Nie wiem, co tam pisze. W każdym razie do Pragi mam jakieś 110 km, także... Ale zobaczę sobie coś. Bo widziałem. O, zaś się wyjebie. Że ładne widoczki tu mają. Wściekły sandał. Okej. Chyba dziś mam taki wyjątkowo szczęśliwy dzień, że od razu złapałem stopa do Pragi. Dosłownie przejechałem 2 kraje na 3 stopy. Właśnie podwozi mnie Josh. Zawozi mnie praktycznie do centrum Pragi, więc może strzelę sobie jakieś piwo. Może 2. Wyjadę za Pragę i tam się rozbiję, bo już jest w 7:30, także ładne widoki. Powodzenia. Cóż, udało się. Jestem w Pradze, w Czechach. Przynajmniej potem mnie autostopa przez Niemcy, no to jest według mnie bardzo dobry wynik. Myślę, że teraz mam misję, bo muszę w Czechach znaleźć miejsce, gdzie mogę iść spać i mnie przy okazji nie zabiją. Jestem w ścisłym centrum miasta, jak widać. Idę właśnie na most Karola. Kurwa, no nie przepuścisz mnie? Idę zobaczyć most Karola, cyknę zdjęcie i spieprzam jakimś metrem czy czymś poza miasto. Dzień drugi. Początkowym założeniem było wydostanie się z Pragi i rozbicie się gdzieś na jej obrzeżach. A że się weryfikuje i ja jestem bardzo pojebany, dlatego rozbiłem się w samym centrum Pragi. A na dole jest jedna z głównych ulic Pragi, do mostu Karola jest jakieś 3 km, a ja rozbiłem się tu.
To jest tak przypałowe miejsce, ale już wolałem to niż przebijanie się metrem o pierwszej w nocy przez ciapactwo. Ja dziękuję za takie coś. Dobra, balo. Příští stanice UP Pavlova. It's not the first time I felt this heartache. It's not the first time I felt my world shake. Won't be the last time I cry, but there's no tears tonight. Leaving my stress at the door till daybreak. 'Cause I can feel it in the air. Something's different tonight. Czasami nie wierzę, jakie ja mam szczęście. Od samej Pragi złapałem autostopa autobusem do samego Wiednia. Tutaj zabrał mnie też Piotr. Także super zbieg okoliczności. Jakieś 5 godzin jazdy. Widoczki też są naprawdę fajne. Jak to mówią, głupi ma zawsze szczęście. Kilometr stąd jest Austria. Tankujemy. Fajeczka. No, właśnie mnie odwieźli. Witamy w centrum Wiednia. Znaczy z centrum jest gdzieś tam, no tam. Ale tutaj idzie moja droga. Muszę się dostać tam i prosto na Graz. Kurwa, zaoszczędziłem jakieś 4 godziny. Super! Łapiemy na Graz. Łapiemy na gruz. Ale nic się nie zatrzymuje. Stoję kurwa gdzieś po środku jakiejś autostrady. Muszę się cieszyć. Chujowo idzie. Jeszcze mi zaraz mnie zgarną na to, że stoję na środku autostrady. Podróży dzień trzeci. Właśnie jestem pod Gracem. Nie mogę się z niego od wczoraj wydostać. W ogóle wczorajszy dzień to jest naprawdę kompletna masakra. Skończyłem nagrywać w Wiedniu. W Wiedniu potem dostałem mandat za stanie na autostradzie. Kurwa, 50 euro. Potem dostałem się do Gracu, skąd nie mogłem się wydostać. I jeszcze w nocy była burza. Więc musiałem sobie garnąć nocleg. A że namiot by mi zwiało, to mieszkam sobie w domku wystawowym w niemieckiej Castoramie. Dobrze, dawno nie nagrywałem, ponieważ miałem, jak mówiłem, zjazd psychiczny, ale udało mi się złapać złotego strzała prosto do Zadaru, więc pozdrowienia z Chorwacji. Say hello! To jest bardzo fajna niemiecka rodzinka, która mnie zabrała spod Gracu prosto do Zadaru, także przyjadę dzień wcześniej niż myślałem. A widoczki są piękne. Wunderbar.
Jestem jakieś 100 km od Zadaru. Tutaj mi rodzinka tym autobusem chodzi. Z tym, że jesteśmy, jak mówiłem, 100 km, a już jest kurwa 40 stopni w słońcu. Ja naprawdę kurwa nie wiem, jak stawiać nogi, bo boli. Oby mieli tu jakieś żarcie. O! Zobaczcie, kogo widzę. Zobaczcie, kogo widzę. Bydgoszcz. Boy, you make me high, I want you to try, get back ASAP. Boy, you make me high, I want you to try, get back ASAP. Boy, you make me high. Wiecie co? Nie wierzyłem, że się uda. Ale w końcu mogę to powiedzieć, że kurwa jestem w Chorwacji. Ja pierdolę. Musiałem, wybacz. No nie wiesz, jestem na Zadarze. Jakieś 2 km od centrum. Idę coś zjeść naprawdę takiego kurde solidnego. A potem idę znaleźć miejsce, gdzie mogę rozbić namiot i idę zwiedzać. Jestem teraz w Zadarze, jak już mówiłem wcześniej. No i co, i szatnąłem się napisy. No najwyższa pora, no czego się uczyć się 1500 km na krzywy ryj. Zjem to, chwilę odpocznę, potem się pochilluję, popatrzę sobie na to, bo tu naprawdę bardzo ładnie jest nasza starówka, która jest jakieś na prawo ode mnie 100 metrów. I co, potem jakiś Kaufland, coś do żarcia i jechać szukać miejsca do namiotu. Damy radę. Holidays so beautiful. Take me to a place called paradise. Holidays so beautiful. Listening to the sound and closing my eyes. Witamy dnia kolejnego. To jest już chyba 4. dzień mojej podróży, pomijając Woodstock. Muszę powiedzieć, naprawdę chorwaccy ludzie są bardzo mili. Właśnie w tym sklepie tutaj spytałem się, czy mogę zostawić swój plecak i podładować baterię do powerbanka. Powiedzieć, że tak, bez problemu, naprawdę są bardzo mili ludzie. Naprawdę polecam wszystkim Chorwacją. Teraz czekam na autobus i jedziemy do centrum Zadaru, obejrzeć sobie, no w ogóle poszwędać się i nie dać się zabić. Ciao. I'm packing all my stuff, 'cause I can't get enough. I'm gonna celebrate the best time of the year. Let's get it on tonight, so make me lose my mind. And this is what I'm waiting for. Holidays so beautiful. Take me to a place called paradise. Holidays so beautiful. Kąpiel o zachodzie słońca w morzu. Czego chcieć więcej? Holidays. I tak oto dobiega kolejny dzień mojej wyprawy. Jeden z ostatnich dni na Zadarze. Łącznie będę tu 3 dni. Dzisiaj dobiega właśnie końca drugi. Jutro niestety będę tylko z samego rana, jadę tylko na pocztę kupić jakieś pocztówki. I jadę łapać stopa dalej, z powrotem do domu. Naprawdę nie chcę mi się opuszczać tego miejsca, bo to jest istny raj na ziemi. No co prawda jestem cały obolały, bąble, nie bąble, odciski. W sumie dzisiaj zrobiłem 15 km z buta z plecakiem, więc
grubo. No i muszę przyznać, naprawdę chorwaccy ludzie są bardzo mili i będę to powtarzał tyle, ile się da, ponieważ zostawiłem plecak, pozwolili mi podładować powerbanka, ludzie na mieście są bardzo mili, w ogóle masa Polaków jest naprawdę. Nie wiem, naprawdę żal stąd wyjeżdżać. Jeżeli ten wyjazd będzie trwał tak dobrze jak teraz, to w domu będę za 3 dni może 4. Do 12 tylko mam wolne, niestety więcej nie chcieli mi dać. I taka praca, co poradzicie. I co? Kończę fajeczkę. Idę się wykąpać w morzu, które jest 30 metrów ode mnie. W ogóle jest chyba cały czas 30 stopni w cieniu, więc jest grubo. No i co? No i pora kończyć ten wyjazd, nie? Wszystko co dobre musi się szybko skończyć. Ale już wiem, że następnym razem przyjadę tu na wiele dłużej. Nie wiem, choćbym miesiąc tu miał spędzić bez pieniędzy, to i tak przyjadę tutaj, bo naprawdę to miejsce jest tego warte. To jest istny raj na ziemi. Tu wszystko, nawet najzwyklejsze ciasne uliczki są piękne w tym mieście. Polecam każdemu. O, pora się przygotowywać do spania powoli. Pora opuścić piękny Zadar. Ja się czekam na autobus, który zawiezie mnie prosto na pocztę. Tam kupię parę pocztówek. I dalej lecimy na wylotówkę w stronę Zagrebu. Zagrzebia. Naprawdę nie chcę mi się stąd wyjeżdżać, ale no niestety no mogę tylko do 12. Nie wiem czemu, ale ten kawałek wygląda jak jakieś Los Angeles. From the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. Cześć, jedziemy właśnie z Danim do Zagrzebia. Zabrał mnie z Zadaru, z takiego, że tak powiem, wjazdu, z którego praktycznie nie mógł się wydostać, więc uratował mi tyłek. I właśnie jesteśmy jakieś pół godziny drogi od Zagrzebia, więc Dani, Dane, say hello. Dobar dan, poštovani Poljaci i Poljakinje. Hi, I wish a pleasant day, probably better to wish you a pleasant night. I met the friend of yours, Piotr, here. He seemed, he was melting down in the sun, getting a bit desperate. On the, let's say, more or less exit from the island of Pag to the Zadar area near the highway, and he was with that Zagreb, with paper with Zagreb written over it, and I couldn't understand what was he really. Was he crying or sweating a lot because it was really hot? So today I'm in a hurry, so I was really going as fast as possible to Zagreb, but when I saw the poor Piotr fucked up in the sun, firstly I passed by him, but then I thought, look, he's really fucked up, it's 30 something degrees. So I went like 500 meters to the highway, and I just double checked my conscience, and then I thought, why just not do a good deed? And when I understood that he was a Polish guy, it was on my delight, because I thought he might be some of those crazy English party animals, which don't show any respect or regard for anything what is Croatian. So nothing, the two of us met. Now
we are chit-chatting on our way to Zagreb, hoping he comes as soon as possible and gives to every one of you a big hug. And I hope he comes to your city, which name is Żnin, yes, or Bydgoszcz as soon as tomorrow, so that he still has some time to party with you before the continuation of his slavery route. In the panic, motherfucking hell sucker, son of a bitch, tam ujebem mater, kurwa panic. So yeah, I just hope that he's gonna still have some time to enjoy a few late night drinks, cigars, and maybe puffs from those magical cigars in company of his dear friends. Żivjeli. Słuchajcie, no, Dane wytłumaczył wszystko. No. Właśnie, panek, skurwysyny. Także jeszcze piwo dostałem, w sumie 2. Także, Na zdrowie. Na zdrowie. W Chorwacji można mieć pół promila wieku i także bez problemu można pić podczas jazdy, więc bez problemu. Także do zobaczenia w Polsce. Następny filmik może będzie, jak uda mi się złapać stopa z Zagrzebie. Także ciao. Don't you worry, child. She heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Es ist ja heute Gott so, dass jeder zu seiner Veranlagung steht. Ne? Przed siebie. Pizdunek krzywy ryj. We rule the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were as we are. Mamy godzinę w pół do 10. Jesteśmy obecnie w okolicy Lincu. To jest na granicy austriacko-czeskiej. Dzisiaj będziemy starali się przedostać do Pragi, żeby tam pobalować trochę. Albo może trafimy coś bezpośrednio do Polski. Jak widać, dziewczyny jeszcze nie wstały, a widoczki są wunderbar. Don't you worry, child. She heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Pochwalcie się, gdzie jedziemy teraz. Bo ty wiesz, Czeskie Budziejowice. tak, dokładnie. No, dokładnie. Co ona powiedziała? Tu jedziemy. Jak ten gościu się nazywa? Irka? Irkę? Jirka. No ale jest facetem, no mimo wszystko. No co, dostajemy się do tych ceskich czegoś tam. No. I potem na Pragę jakieś 200 km i w sumie potem mamy problem, bo do Polski jeszcze będzie w sumie do Poznania jakieś 500-600, więc pewnie dojedziemy jutro. No co wy? Z naszym urokiem osobistym. To nikt nas nie weźmie. Dobra. Pozdrawiamy was serdecznie z ceskich Budziejowic.
Czy jak to się tam czyta? Czeskich Budziejowic. Z Zacyskich Budziejowic. Teraz sobie mamy prostą drogę prosto na Pragę. Nie wiem, czy zostajemy w Pradze, czy dojedziemy tam do wieczora i tam chlejemy, czy może uderzymy dalej. Jaki plan? Bez planu. Tak. Bez planu, spontan. Czyli znowu będziemy spać pod schodami, tak jak ostatnio w Pradze. Właśnie w trójkę tam jest wyścig. Ale zmieścimy się. Na kanapkę. Na kanapkę. Cześć, jest w tej chwili w pół do 10, 9 lipca. Jestem jakieś 70 km od Pragi i właśnie spotkałem tutaj no, po prostu takiego super kierowcę Norbert z Polski, który pozwolił mi jeszcze u siebie przekimać na kanapie do góry i o 6 rano jedziemy do Polski, pod Łódź. Więc po prostu naprawdę no, człowiek jest taki, taką przysługę mi wyświadczył. No, spoko, spanie może u góry. Przywitaj się. Powiedz cześć, tak cześć. Naprawdę jeszcze mnie poczęstował kolacyjką, także naprawdę dużo szczęścia mam, że mi się udało po prostu go złapać, także no może jednak mam to szczęście. Nocka dobrze przespana, także w Polsce. No i jutro o 6 rano już praktycznie będę u siebie, więc do zobaczenia. Witamy w kolejny zimny czeski poranek. Po raz pierwszy spałem w ciężarówce. Nawet się wyspałem. W porównaniu do tych wszystkich innych moich miejscówek, gdzie do tej pory sypiałem, to jest po prostu luksus, jakiś 5-gwiazdkowy hotel. No, Norbert naprawdę był bardzo miły, że mi pozwolił. No nie spodziewałem się tego. No super, no po prostu super. Właśnie byłem się umyć na stacji, jest 5:55 i zaraz ruszamy w trasę na Pragę, więc pora wracać do Polski. Cóż, witamy z powrotem w Polsce. Niestety. Całą drogę, jakieś 60 km przed Pragą, tutaj prosto do Wrocławia przejechałem z Norbertem. Naprawdę, oby więcej takich ludzi sobie. No, podwiózł mnie 350 km, pozwolił mi nocować u siebie w kabinie, mimo że dopiero mnie poznał. O, browara sobie wypiliśmy, jeszcze postawił mi jedzenie na stacji, także naprawdę super człowiek, oby więcej takich. I teraz co? Będziemy łapać na Poznań. Dzisiaj mam nadzieję być w domu. See ya. No, udało mi się w końcu wydostać z tej stacji, mimo tego chwilowego dołka psychicznego. Teraz jedziemy sobie z Grzegorzem do Leszna. Tam wysadzi mnie gdzieś. Nie wiem, może na jakimś przystanku wyskoczę. Tam generalnie bieda jest ze stacjami, więc do domu zostało 200 km niecałe, więc może dzisiaj już będę pijany wieczorem. No, co? Powiedz, co mu powiedzieć? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem na końcu mojej podróży. Pojechał. Jestem aktualnie pod Poznaniem. Do domu mam jakieś niecałe 100 km, także absolutna końcówka. Praktycznie przez całą Polskę od granicy jechałem ciężarówkami, więc może teraz pora na osobówkę. Chociaż ciężarówką nie pogardzę, bo zawalą długie trasy. Także jeszcze niecałe 100 km będę mógł wygrzać dupę w ciepłej wannie, więc
Mogę się tylko cieszyć. Nie sądziłem, że tego dokonam, ale udało się. Jest Żnin! Ale szczeknąłem. 3000 km na krzywy ryj. Nie sądziłem, że tego dokonam. Zajęło mi to tylko równy tydzień. Ja pierdzielę, nie wierzę. Najdłuższa wycieczka, jaką w życiu zrobiłem. Następny krok USA. O matko. się jaram.